cieknący rotametr w rozdzielaczu podłogówki. Może mam dla Ciebie rozwiązanie. Dzisiaj pokażę Ci, a w zasadzie pokażę i opowiem, jak poradzić sobie z cieknącym rotametrem. Miałem dzisiaj usterkę, gdzie klient pół roku, no może nawet krócej po naszym przeglądzie zgłaszał, że spada ciśnienie, więc już założyliśmy, że standardowo zawór bezpieczeństwa przepuszcza, bo przy każdym przeglądzie używamy zaworu bezpieczeństwa i czasem się zdarza, że podejdzie pod niego jakiś brud, no i później ciśnienie ucieka, czy woda ucieka z układu przez zawór, no i spada ciśnienie. No ale przyjechałem, zawór bezpieczeństwa był suchy, więc z niego nie mogło uciekać. Natomiast standardowo zawsze rozglądam się, co mam w kotłowni, czy gdzieś indziej nie może uciekać woda, no i że tam akurat belka rozdzielacza była zaraz w kotłowni, no to sobie zerknąłem na belkę rozdzielacza ogrzewania podłogowego, no i patrzę, aha, no to mamy to. Jeden z rotametrów był cały zalany, sączyła się z niego woda, no więc trochę smutno, bo to jest upierdliwa rzecz, bo zdarzyło mi się kilka rozdzielaczy wymieniać tylko dlatego, że jakiś rotametr pękł. Woda się z niego sączy, no ale żeby to naprawić, to praktycznie trzeba wymienić cały. Jeżeli jest to jakiejś kiepskiej jakości, jeżeli lepszej, to raczej się to nie dzieje. To była belka, znaczy w ogóle ogrzewanie firmy Wiessmann, więc mówię, kurczę, no trochę słabo, no ale nawet najlepszym się zdarza, ok. Po uzgodnieniu z klientem stwierdziliśmy, że na razie to zakorkuję, po prostu wykręcę rotametr, wsadzę korek, aż namierzę taki podobny albo taki sam rotametr, albo jak nie namierzę, to będziemy decydować się na coś innego. No jak już wkręciłem korek, zacząłem się bawić tym rotametrem, jak patrzałem, czy nie kapie mi z korka, bo to, no nieważne. W każdym razie zacząłem się temu rotametrowi przyglądać i okazało się, że szkiełko z samego rotametru jest wykręcalne. Nigdy nie miałem okazji aż tak dogłębnie się temu przyglądać, albo jakoś nie zdarzyło się, żeby to szkiełko było poluzowane, bo pewnie w większości taka jest konstrukcja, że to szkiełko jest wykręcane, tam jest uszczelka. No i okazało się, że po prostu to szkiełko się poluzowało, no i nic nadzwyczajnego, woda zaczęła wyciekać. Więc stwierdziłem, no dobra, no to wracamy do początku. Znowu wykręciłem korek, wkręciłem już poprawiony, poskręcany ten rotametr, no i okazało się, że jest ok, więc w trakcie jak opowiadam, będzie pokazane, co ja zrobiłem, w zasadzie jak wygląda to poluzowanie szkiełka. Także jeżeli by u Ciebie kapało i nie byłoby widać wyraźnych pęknięć na tym szkiełku, to może po prostu wystarczy przytrzymać tą czarną część, nie wiem jakiego koloru u Ciebie będzie, no i spróbować dokręcić ręką to szkiełko. A nóż widelec to jest to, no i zaoszczędzisz sporo czasu, pracy kogoś innego, albo pieniędzy na wymianę nowego rozdzielacza. Dziękuję Ci za uwagę, właśnie ten klient do mnie dzwoni, więc ja sobie z nim pogadam, a Tobie życzę wszystkiego dobrego.